Od biedy można też wykorzystać na przykład jakąś monetę, to jest stara 5-złotówka. I po prostu delikatnie skręcam i widać jak to łożysko tutaj powolutku wchodzi do środka. I delikatnie wkręcam. Tutaj wkładam wirnik do środka. Ok, wirnik obraca się całkiem ładnie. To jest taki typowy dla starych silników do odkurzaczy 5-końcówkowy kondensator. Troszkę mi brakuje trzeciej rączki. Dotykam teraz do przewodów, do których będzie podłączony przewód zasilający. Teraz turbinka, ruchoma turbinka. To jest taki agregat ssący typu SK10. Cześć! Dzisiaj chciałem Was zaprosić na nagranie, które będzie poświęcone montażowi agregatu ssącego czy silnika do starego polskiego odkurzacza Zelmer typ 200 z 1984 roku. Ten odkurzacz kilka dni temu znalazłem wystawiony na ulicy. Jeżeli macie ochotę, zapraszam Was wcześniej do obejrzenia poprzedniego nagrania, w którym dość szczegółowo pokazałem całe czyszczenie tego odkurzacza. On był strasznie brudny i był cały wypełniony jakąś gładzią czy pyłem cementowym, pajęczynami, ziemią, tam jakieś liście w nim były. W poprzednim nagraniu mogę tutaj bardzo króciutko streścić to, co tam wtedy udało się zrobić. Rozkręciliśmy przede wszystkim ten odkurzacz. Został on całkiem porządnie wyczyszczony. W tym odkurzaczu znajdował się taki bardzo brudny i bardzo zapylony agregat ssący, czy właśnie silnik typu ZZSD84, wyprodukowany w zakładach Zelmer w Rzeszowie. Oryginalny silnik, który fabrycznie powinien był znajdować się w tym odkurzaczu. I w poprzednim nagraniu dosyć dokładnie pokazałem demontaż tego silnika. Jego trzeba było naprawdę porządnie wyczyścić, ponieważ on był bardzo zardzewiały. Pokazałem też demontaż łożysk w tym silniku, a dzisiaj chciałbym wziąć się przede wszystkim właściwie właśnie za zmontowanie tego silnika, który zaraz Wam to pokażę. Leży tutaj na stoliczku obok mojego stołu warsztatowego, cały w częściach. I zdążyłem w międzyczasie zamówić łożyska do tego silnika. One przyszły, już je mam. Chciałbym je dzisiaj założyć i zobaczyć przede wszystkim, czy to, że zablokowany był wirnik w tym silniku, było spowodowane właśnie starymi, takimi już trochę zardzewiałymi, wadliwymi łożyskami. Zanim ten silnik, ten agregat ssący zostanie zmontowany, wykorzystajmy może raz jeszcze okazję, żeby obejrzeć poszczególne elementy, które leżą tutaj na tym stoliku. To jest główna część agregatu ssącego, czyli silnik, który napędza zespół ssący, zespół turbin. Tutaj mamy widoczny i wyczyszczony już w miarę stojan z uzwojeniami. Tutaj mamy obudowę ze szczotkotrzymaczami. Tutaj w środku będzie się znajdowało jedno z łożysk. Tutaj będzie się znajdował komutator. Tutaj mamy właśnie wirnik silnika z uzwojeniami wirnika i komutatorem. Do komutatora podczas pracy takiego silnika dotykają szczotki węglowe. A tutaj mam dwa stare łożyska, które znajdują się po dwóch końcach wirnika i umożliwiają jego ruch w stojanie. Ten silnik służy do napędzania zespołu ssącego składającego się z dwóch ruchomych turbinek i jednej znajdującej się między nimi nieruchomej kierownicy, takiego tak zwanego dyfuzora, który kieruje strumień powietrza. No tutaj są różne podkładki służące do montażu tych turbinek. Później będziemy to robić, a wszystko to znajduje się w tej aluminiowej i częściowo wykonanej z blachy obudowie turbiny. Tutaj mam jeszcze kondensator przeciwzakłóceniowy, który będzie zamontowany na silniku. Tutaj mam taką plastikową osłonkę, bardzo dużo różnych śrubek, elementów montażowych i taka duża plastikowa osłonka, w której silnik czy agregat ssący zamontowany jest już później w samym odkurzaczu. Korpus odkurzacza na razie będę chciał odstawić, żeby nie zajmował nam tutaj miejsca na stole, a my zajmiemy się powolutku montażem wszystkich tych elementów. Tak jak już wspomniałem w poprzednim nagraniu,
Ten agregat ssący został rozebrany, wyczyszczony. Dosyć dużo czyszczenia było tutaj m.in. z odetkaniem tych kanalików w turbinkach, które były zapchane jakimś pyłem gładziowym czy cementowym. No i trzeba było wyczyścić też tutaj rdzawy nalot, który znajdował się na zewnętrznej i wewnętrznej części stojana. Pierwszą czynnością, którą chciałbym wykonać przy ponownym montażu tego agregatu ssącego, jest wymiana łożysk. Tutaj mam już wyjęte dwa, chyba mocno zużyte i nawet troszeczkę zardzewiałe łożyska. To są łożyska wyprodukowane w fabryce łożysk tocznych FEUT, polskie łożyska w rozmiarze 6000Z, o wymiarach 26 mm średnica łożyska, 10 mm średnica wewnętrzna tego otworu na wirnik i 8 mm szerokość łożyska. Oglądaliśmy to wszystko w pierwszej części nagrania. Oglądaliśmy też demontaż tych łożysk tutaj z tej obudowy układu ssącego i tutaj z tej obudowy silnika. Mam już dwa łożyska, które chciałbym zamontować na ich miejsce. To są łożyska FEUT. Od razu chciałbym uprzedzić jakieś głosy krytykujące mnie za to, że nie używam tutaj lepszych łożysk. Są oczywiście dostępne i wcale niedrogie, bardzo dobrej jakości japońskie łożyska. Ale proszę pamiętajcie, to jest taki filmik pokazowy. Ja wcale nie mam gwarancji, że ten silnik czy ten agregat ssący po wymianie tych łożysk w ogóle będzie działał. Chciałbym wykorzystać takie jedne z tańszych, które są dostępne w ogóle w sprzedaży i prostszych łożysk. A jeżeli ten odkurzacz miałby kiedyś być faktycznie wykorzystywany, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wymienić je na jakiś trwalszy, lepszy model łożysk. Myślę, że na potrzeby takiego naszego pokazowego filmiku i odkurzacza, który tak naprawdę jest eksponatem w kolekcji i nie jest codziennie wykorzystywany, te łożyska kosztujące tam coś 4 ileś złotych w internecie spokojnie tutaj wystarczą. Gdybym reperował dla kogoś odkurzacz, który faktycznie jest używany, oczywiście zamontowałbym łożyska lepszej jakości, troszeczkę droższe. W tym przypadku naprawdę nie ma to znaczenia i nie ma to sensu. Jedno z tych łożysk chciałbym zamontować tutaj w tej obudowie układu ssącego. Tutaj jest taki pierścień zabezpieczający, żeby łożysko nie przesunęło się tutaj do przodu. Natomiast ja je zdjąłem od tej strony i myślę, że od tej strony także uda mi się je włożyć. Palcem raczej go nie wcisnę. Bardzo ważne jest, żeby podczas wkładania to łożysko tutaj prościutko sobie ustawić, żeby ono nie wchodziło jakoś krzywo do tej obudowy, bo wtedy będzie to dużo trudniejsze. Myślę, że teraz jest ok. I myślę, że wykorzystam też tutaj w ramach takiej praski warsztatowej stare imadło, które posłużyło mi też do wyjęcia tego łożyska. Bardzo ważne, żeby pod żadnym pozorem nie cisnąć tutaj na tę blaszkę osłaniającą znajdujące się wewnątrz kulki, bo można to wszystko po prostu uszkodzić. Najlepiej użyć jakąś dużą podkładkę. Mam tu kilka takich. O, na przykład coś takiego. Blaszka ładnie przykrywająca całe to łożysko. Od biedy można też wykorzystać na przykład jakąś monetę, to jest stara 5-złotówka. Myślę, że nawet byłbym w stanie tutaj tak to łożysko spokojnie, wsadziłem je do środka, nie do końca jeszcze, zaraz posłużę się imadłem, ale ono tutaj bardzo ładnie wchodzi. Wezmę moje imadło. Tutaj, tak jak przy wyjmowaniu tego łożyska, stawiam sobie moje imadło. Przyniosę sobie jeszcze jakąś deseczkę, bo w tym przypadku, wyciskając łożysko, miałem tę obudowę turbiny tak założoną. W tym przypadku jest ona za szeroka, muszę sobie tutaj dołożyć jakąś deseczkę. Na przykład taką deseczkę. Myślę, że ona nie powinna być za gruba. Tutaj wkładam sobie tą moją obudowę. Tutaj wkładam sobie 5-złotową monetę, która będzie wchodziła do środka razem z tym łożyskiem. Więc nie może być ta podkładka szersza niż tutaj ten otwór na łożysko. Biorę sobie taki jakiś kawałek rurki. Zakładam tutaj.
I po prostu delikatnie skręcam i widać jak to łożysko tutaj powolutku wchodzi do środka, tylko nie za mocno, jak poczuję opór. O! Powinienem przestać, bo nie chcę przepchać tego łożyska aż tutaj na drugą stronę. Ono tu jest co prawda zabezpieczone tym pierścieniem, ale nie chcę go w jakiś sposób wygiąć. Teraz łożysko ładnie doszło tutaj do końca. Ładnie, równiutko siedzi w tej obudowie. Jeżeli nie macie praski, nie macie łożyska, oczywiście innym sposobem jest położenie takiej turbiny na blacie, włożenie tutaj do środka, czy nałożenie na to łożysko podkładki. Bardzo ważna jest ta podkładeczka, żeby nie uszkodzić łożyska. Nałożenie na to jakiejś rurki albo próbowanie mechanicznie wepchnąć, ręcznie wepchnąć je do środka, albo delikatnie tutaj jakimś też przez podkładkę jakimś młoteczkiem uderzać, aczkolwiek ja zawsze wolę nie tłuc młotkiem w elementy odkurzacza. Tak jak już wspomniałem, też trzeba trochę uważać, bo jednak te obudowy są wykonane z aluminium i już mi się kiedyś raz zdarzyło, że takie zapieczone łożysko wybijałem młotkiem i taka obudowa po prostu pękła. Dobra, jedno łożysko mamy już zamontowane. Zajmijmy się teraz tym łożyskiem. Pokazywałem Wam sposób wypychania tego łożyska przy pomocy takiego malutkiego ściągacza do łożysk. Bardzo warto taki gadżecik mieć, to kosztuje około 20 zł, a bardzo się tutaj przydaje. Po prostu zahaczyłem ten ściągacz tutaj o bok tej obudowy i wkręcając tym bolcem wypchałem łożysko do środka, oczywiście też stosując tutaj jakąś podkładkę, żeby go po prostu nie uszkodzić. I teraz dokładnie w ten sam sposób mógłbym przy pomocy imadła, podkładki i tej rurki wepchać to łożysko tutaj od środka, ale wydaje mi się, że to miejsce mocowania łożyska ma po obu stronach identyczną średnicę, to znaczy, że tutaj nic tego łożyska nie blokuje od tej strony i mogę je włożyć także tędy. Ja sobie to łożysko i tutaj też to miejsce, w którym ono się znajduje, delikatnie nasmarowałem, żeby sobie sprawę ułatwić. Myślę, że ono teraz jest dosyć równe i mogę spróbować je tutaj wcisnąć. Wydaje mi się, że ono tutaj bez problemu wchodzi. Teraz się troszeczkę chyba przyblokowało. Ja sobie ten silnik postawię pionowo. Nałożę tutaj podkładeczkę z monety i posłużę się tym moim małym ściągaczem do łożysk, który może też równie dobrze służyć jako taka praska do wciskania łożysk. Zakładam go sobie, zaczepiam tutaj za bok tej obudowy. Możliwie na środku monety ustawiam ten bolec. Tutaj mam taką dźwigienkę, która mi pomoże uzyskać większy nacisk. O. I delikatnie wkręcam to łożysko do środka i widać, jak ono tutaj wchodzi. O, myślę, że tyle wystarczy. Nie pamiętam, czy ono siedziało głębiej. Chyba tak powinno wystarczyć. Ok, obydwa łożyska mamy już zamontowane. Zarówno tutaj w tej obudowie silnika, jak i tutaj w obudowie turbiny. No i teraz możemy włożyć w nie wirnik. Czasami podczas zdejmowania wirnika te łożyska zostają na wirniku. Potem trzeba je zdejmować z tego wirnika. Też właśnie przy użyciu takiego ściągacza. Gdyby tutaj było założone łożysko, to wtedy tymi klamrami łapię za boki łożyska, a ten bolec wkręcam tutaj już w sam ten wał wirnika i po prostu ściągam z niego łożysko. Jest to dosyć łatwe i nie wymaga tłuczenia w ten silnik, czy wirnik, czy łożysko młotkiem. Dobrze. Troszeczkę posmaruję tutaj też ten wirnik, żeby łatwiej naszedł na łożysko. Tutaj wkładam wirnik do środka.
Celuję tutaj wirnikiem w łożysko. On już wszedł, ale muszę go jeszcze tutaj wcisnąć. O, wszedł bardzo ładnie. Super. Bez problemu. Gdyby był problem z wciśnięciem, to także mogę się posłużyć tutaj ewentualnie moim imadłem. Teraz mogę tutaj już wsunąć tę część stojana. Jeszcze momencik. Tutaj muszę wysunąć te przewody idące do szczotkotrzymaczy razem z izolacją. Ok. O, super. Fajnie. Wyciągamy. Jeszcze ten nie wyszedł. Wyciągnę troszkę. O. I tutaj też. Dobra. Mamy tę część zmontowaną. Na razie wirnik się bardzo ładnie w tym nowym łożysku obraca. Teraz możemy zmontować tę część turbiny, ale wcześniej musimy jeszcze założyć tę plastikową obudowę. Tak. Tutaj będą tymi otworkami. Nie, przepraszam, tymi tutaj, o, tymi mniejszymi wychodziły przewody. Miałem raz do czynienia z silnikiem, w którym przewody poprowadzono tędy, tymi otworami. Później po założeniu obudowy turbiny te elementy weszły tutaj też w te otwory i przecięły izolację na przewodach. Pokazywałem to w jednym z moich nagrań. No i teraz możemy zakładać tę obudowę turbiny. Tutaj jest taka śrubka, do której będzie przykręcony też jeden z przewodów od kondensatora, więc ona musi być też tu po tej stronie, gdzie kondensator. I bez problemu nam to wszystko ładnie tutaj wjechało. Super, bardzo się cieszę. Przewody wystają. Tutaj do środka warto zajrzeć, czy nic nie utrudnia pracy wirnika. Chyba jest wszystko w porządku. Tutaj te przewody też od szczotkotrzymaczy ładnie wystają. Ok, i wirnik kręci się naprawdę pięknie. Na poprzednim nagraniu można było zobaczyć, jak on jest tutaj zblokowany. Po prostu kompletnie się ruszał się tam dosłownie pół centymetra w każdą stronę i był zblokowany. Jak się go kombinerkami kręciło, no to jakoś tam od biedy się ruszał, a teraz delikatniutko ja go kręcę, on jeszcze tutaj się kilka obrotów wykonuje, także widać, że te stare łożyska po prostu już się nie nadawały i nie słychać też, żeby cokolwiek tutaj tarło. Bardzo ładnie się ten wirnik w środku obraca. Tak naprawdę teraz prawdopodobnie po założeniu szczotek i podłączeniu być może już ten silnik by działał. Na razie bardzo cieszę się z tego, że ta wymiana łożysk naprawdę już teraz przyniosła wyczuwalny efekt. Ściągacz do łożysk możemy odłożyć. Bardzo to urządzenie każdemu polecam. Warto je mieć w swoim warsztacie. Stare łożyska też na razie odkładam. Tak naprawdę one chyba już są do wyrzucenia, ale jako taki materiał pokazowy mogą sobie gdzieś tutaj leżeć. To są te łożyska, które dzisiaj założyłem. Przypominam, 6000 ZZ 10×26×8 mm. Dobra. Prawdę mówiąc, możemy teraz nawet już zmontować tutaj, zamontować szczotki, założyć kondensator, a może nawet już przedtem przeprowadzić jakiś pierwszy test i zobaczyć, czy ten silnik będzie sprawny. Zacznijmy może od montażu szczotek. One są w sumie w bardzo dobrym stanie jeszcze, bardzo duże. Z tym, że są tak troszeczkę nierównomiernie tutaj wytarte. Nie wiem, czy to nie będzie przeszkadzało w obrotach komutatora. Zaraz zobaczymy. Nie jestem pewien, czy on się kręci w tą, czy w tą stronę. Zaraz zobaczymy.
chyba będzie w porządku. Zakładam tutaj drugą szczotkę. Ok, wirnik obraca się całkiem ładnie. Czasami jak jest szczotka z jednej strony bardziej zużyta i taki ząbek się tworzy, jak się ją założy w nieodpowiednim kierunku obrotów komutatora, to ona może tutaj zahaczać. Ale tutaj wszystko bardzo ładnie i luźno się obraca. Zrobię od razu taki pierwszy malutki test na szczotkach. Szczotki przewodzą. Tutaj przejścia na obudowę nie ma. Sprawdźmy jeszcze, jak jest z tymi przewodami. Tak. Ok. Też przewodzą. Teraz teoretycznie już po podłączeniu napięcia tutaj do tych przewodów można by ewentualnie sprawdzić pracę silnika. Ale załóżmy może kondensator. Tak. Tutaj te przewody trzeba będzie ponownie od kondensatora idące zlutować z tymi. I założyć potem te osłonki. Tutaj ten trzeci środkowy przewód z kondensatora przykręcamy po prostu, zaraz to zrobię, do korpusu silnika. To jest taki typowy dla starych silników do odkurzaczy 5-końcówkowy kondensator. Podłącza się go w bardzo prosty sposób. Tutaj, gdzie wychodzą po tej stronie dwa przewody, one się będą łączyły z przewodem zasilającym, obojętne który z którym. Natomiast tutaj ten środkowy w innym kolorze przewodzik jest podłączany do korpusu silnika. Najczęściej tutaj jest jakaś śrubka przewidziana do przykręcenia go. Można go przykręcić na przykład też tutaj czasem. Jest to robione, zwłaszcza jeżeli kondensator jest mocowany tutaj na górze, to jest na przykład pod jedną ze śrub trzymających obudowę łożyska przykręcany ten przewodzik, a te dwa, wszystko jedno, który z którym, są przykręcane czy zlutowywane tutaj już z przewodami idącymi do silnika i do szczotek. One były zlutowane, więc ja je zaraz też przylutuję, tak jak to było zrobione. Wyrównam troszkę te końcóweczki. Ok, tutaj zdjąłem troszeczkę więcej izolacji, to będzie tutaj ładnie zlutowany, a ten będzie z tym zlutowany. Jeszcze go tu troszeczkę skrócę. O! Ładnie pobieliłem już ten jeden przewód, pocynowałem. Teraz jeszcze ten. Te już mam ładnie zlutowane. Teraz jeszcze ten. Tutaj jest jakaś taka, o, może tak. Stara cyna tutaj została, to ją rozpuszczę. Dobra. Tutaj też troszeczkę cyny. Teraz musimy je razem złożyć. Troszkę mi brakuje
trzeciej rączki. Ok. Przewody też są ładnie tutaj zlutowane. Nakładam na nie osłonkę. Tutaj też. Przewody mamy już ładnie zlutowane. Tutaj, przepraszam, przyznaję, że zgapiłem się, ponieważ tutaj są takie, nie wiem, trzymadełka, takie otworki, przez które powinienem przepuścić te przewody z kondensatora i tutaj dopiero połączyć je z tymi idącymi do silnika. Po prostu to zapewnia, że te przewody gdzieś tam się nie plączą, a ja jakoś tak się skupiłem na ich łączeniu, w ogóle zapomniałem, żeby je tu przepuścić. One pierwotnie, jak rozkręcaliśmy ten silnik, to faktycznie chyba nawet były tu w tych trzymadełkach splecione z tymi przewodami idącymi do silnika, aczkolwiek było to o tyle może niebezpiecznie zrobione, że nie było to niczym zabezpieczone. Natomiast tutaj w tym przypadku mogę te przewody, właśnie nie ma to znaczenia, ale mogę przypiąć je na przykład takimi malutkimi trytytkami. To jest trochę bez sensu to, co robię, bo tak jak mówię, powinny po prostu przechodzić tędy przewody, ale już na pewno nie zaszkodzi, jeżeli będą tutaj przypięte. Zaraz te trytytki utnę. Ok, takie trochę dziwne rozwiązanie. Dobra, mamy wszystkie przewody tak naprawdę zmontowane i możemy zaraz zrobić test tego silnika. Zróbmy jeszcze jeden test teraz po podłączeniu kondensatora. Dotykam teraz do przewodów, do których będzie podłączony przewód zasilający i ok, mam połączenie i nie mam tutaj nigdzie przejścia na obudowę silnika. To znaczy, że izolacja wszędzie w przewodach jest nieuszkodzona. No i na szczotkach też mam tutaj przejście. Dobrze, spróbujmy teraz podłączyć ten silnik do przewodu zasilającego czy przyłączeniowego. Tutaj mam taki przewód wykorzystywany przy różnych okazjach do testów. Drugi przewodzik. Ok, silnik jest teraz podłączony. Jeszcze jedna ważna rzecz. Przed przetestowaniem koniecznie musimy oczywiście ten silnik skręcić tutaj śrubami, żeby on po prostu podczas pracy nam się nie rozsunął i nie rozpadł. Tutaj są dwie śruby przechodzące przez stojan i łączące tą pokrywę turbiny z tą tylną pokrywą komutatora i łożyska. I te śruby muszą być tutaj porządnie skręcone. Chyba na razie ta śruba jedna się obraca i nie trafiła tutaj w gwint. O, teraz może. Tak. Chyba tak. Teraz czuć faktycznie, że się wkręca. O, dobrze, teraz ta. Wezmę inny śrubokręt. Duży śrubokręt tutaj, ok. No i teraz możemy spróbować podłączyć ten silnik jeszcze bez założonego całego tego zespołu ssącego, bez tych wszystkich turbin. Podłączymy go na dużo zmniejszonym napięciu za pośrednictwem tego mojego malutkiego regulatora. O, damy mu kilkadziesiąt voltów i zobaczymy, czy coś z tego wyniknie. Zawsze dla bezpieczeństwa powtarzam, nie uruchamiać silników od odkurzaczy leżących luzem przy pełnym napięciu. One powinny być w jakiś sposób zablokowane. Natomiast tutaj on będzie uruchomiony na znacznie mniejszym napięciu i nie powinien gdzieś bardzo lecieć na bok.
Całkiem nieźle, myślę. Spróbujmy jeszcze podłożyć jakąś podkładkę, bo na tym stole zawsze to wszystko bardzo głośno chodzi. Położę go na takiej tekturce. Zobaczmy teraz. Dobra, odłączone wszystko. Myślę, że naprawdę nie jest źle. Ten wirnik się tutaj ładnie obraca. Zajrzałem tutaj do środka i nie było wcale jakiegoś nadmiernego iskrzenia na szczotkach. Troszeczkę tylko, zwłaszcza na początku iskrzyły. Warto pamiętać, że przy takich testach absolutnie nie dotykać tutaj tych szczotkotrzymaczy, no bo one są pod napięciem. Najlepiej w ogóle nie dotykać takiego silnika. Także no ja jestem na razie zadowolony, bo udało się po wymianie łożysk uruchomić ten silnik. On był w bardzo złym stanie, był bardzo brudny, miał zablokowany wirnik, a teraz przynajmniej to wszystko się obraca. Zobaczymy, jak będzie działał po zmontowaniu tego całego zespołu ssącego, turbinki, kierownicy, turbinki, pokrywy, skręceniu tego wszystkiego i zobaczymy, czy to chodzi na tyle równo, że nic tam o nic nie obciera. Ale już i tak jest fajnie, że wiemy, że ten silnik funkcjonuje. Silnik mamy już przetestowany. Myślę, że kolejny etap to montaż tego całego zespołu ssącego. Położę na razie tutaj na stole warsztatowym wszystkie elementy, które musimy zmontować w takiej kolejności, w jakiej one były rozmontowane. Tutaj mamy już śruby mocno przykręcone i myślę, że możemy zająć się montażem. Układam wszystko w kolejności rozmontowywania. Najpierw taka malutka podkładeczka. Teraz turbinka, ruchoma turbinka. Teraz taka podkładka. Teraz zakładam kierownicę. Teraz zakładam drugą taką podkładkę, która musi się zazębić z tą pod spodem. O, w ten sposób. Na to zakładam kolejną ruchomą turbinkę. Tak. Teraz zakładam dwie chyba identyczne, tak, podkładki. Tak one tutaj były. Ok. No i wreszcie nakrętka. Teraz przyniosę sobie klucz. Tutaj kluczem chyba 16 dokręcam tę nakrętkę. Żeby nie obracał mi się wirnik, muszę przytrzymać tutaj za końcówkę wirnika kluczem. I mocno dokręciłem nakrętkę. Oczywiście bardzo ważną kwestią, której no ja tutaj nie jestem w stanie w domowych warunkach zapewnić, jest odpowiednie wyważenie tych ruchomych turbinek. Na pewno w fabryce, w zakładach Zelmera podczas montażu tych silników było to wszystko odpowiednio wyważane. Ja takich urządzeń do wyważania wirników czy tego zespołu ssącego nie mam, więc będę musiał to zostawić tak jak jest.
Natomiast biorąc pod uwagę, że ten odkurzacz nie będzie już wykorzystywany na co dzień do odkurzania, myślę, że ten stan, w jakim będzie ten silnik, nawet bez odpowiedniego wyważenia całego tego zespołu ssącego, tych dwóch turbinek, no, nie powinien wpływać jakoś na jego pracę. Tutaj najważniejsze widać, że wszystko to się obraca i nic nie obciera. Sprawdzam jeszcze, czy ta turbinka nie dotyka tutaj nigdzie tej nieruchomej kierownicy, ale wygląda na to, że nie. I to jest już wszystko tutaj mocno dokręcone. Mogę założyć tę pokrywę. Ona musi tutaj ładnie wejść na tę aluminiową część ze wszystkich stron. Może ja to postawię i po prostu docisnę. Ok. Tutaj weszła może nawet za bardzo, ale nic o nią. Ok. Sprawdzam jeszcze, czy nic tam w środku nie obciera. Chyba nie. Tutaj delikatnie jeszcze zaklepię te miejsca, które troszeczkę poluzowałem śrubokrętem, zdejmując tę pokrywę. Czasami widziałem w niektórych agregatach ssących, gdzie te pokrywy były bardzo luźne, że tutaj oklejano je jeszcze dodatkowo taśmą, żeby to się wszystko trzymało. Ale wydaje mi się, że ona już tutaj bardzo mocno siedzi i nic nie powinno się z nią dziać. Myślę, że za chwilkę będziemy mogli przetestować działanie tego agregatu ssącego po zmontowaniu, ale wcześniej chciałbym jeszcze sięgnąć troszeczkę do literatury. W kronice zakładów Zelmer w pierwszej części dotyczącej rozmontowywania, demontażu odkurzacza Zelmer 200 znaleźliśmy kilka krótkich informacji na temat tych agregatów ssących typ 84. Tutaj w tabeli uruchomień nowych produktów agregat ssący typ 84, rozpoczęcie produkcji, jako data rozpoczęcia produkcji podany jest rok 1976, a ja pokazywałem w poprzedniej części tego nagrania taki agregat typu 84 pochodzący z 77 roku, czyli taki dosyć wczesny model i rozmawialiśmy wtedy o tym, że one już różnią się pewnymi elementami konstrukcyjnymi, między innymi tą górną pokrywą łożyska i komutatora. Ten agregat na razie zostawiam. I tutaj w kronice zakładów Zelmer właściwie więcej informacji o tym silniku czy agregacie ssącym typ 84 chyba nie znalazłem, można by to jeszcze dokładniej przejrzeć, ale nie wydaje mi się. Jest tutaj rozdział poświęcony silnikom. Chwileczkę, zaraz go znajdę. Już mam rozdział produkcja silników komutatorowych. Tutaj jest napisane, że bardzo długo zakłady Zelmer właściwie nie produkowały własnych silników. To zresztą było widać w nagraniach poświęconych starszym odkurzaczom z lat 60., produkowanych jeszcze w czasach Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego. Tam bardzo często były do końca lat 50. stosowane silniki importowane z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, później w dużej mierze silniki produkowane w fabryce wodomierzy we Wrocławiu, w Fawodzie, w późniejszych zakładach ASPA, czyli w zakładach aparatury spawalniczej, silniki z fabryki w Brzegu. Natomiast agregaty ssące czy silniki produkowane w Zelmerze pojawiły się stosunkowo późno. Tutaj jest to opisane w tym rozdziale poświęconym produkcji silników. Pomimo rozwoju bazy produkcyjnej silników nie podejmowano jeszcze w zakładzie produkcji agregatów ssących. Dostawcy tych agregatów zmieniali się aż do momentu opracowania dobrego jakościowo agregatu typ SK10 przez zakłady ASPA we Wrocławiu. Jestem pewien, że przy jednym z poprzednich odkurzaczy, może przy Zelmerze 3, nie pamiętam, taki agregat ssący SK10 produkowany przez ASPę we Wrocławiu
pokazywałem. Dopiero na początku lat 70. podjęto budowę Wydziału Produkcji Silników, która została ukończona w 1973 roku. W nowo wzniesionym budynku zainstalowano nowoczesny park maszynowy itd. I dalej to jest ważne. Pierwszy produkowany w Zelmerze agregat ssący był to agregat typu 34 do odkurzacza Zelmer 01, ale pochodził on jeszcze z produkcji małoseryjnej. Bardzo polecam Wam zajrzenie do filmiku, do nagrania poświęconego, właściwie dwuczęściowego nagrania poświęconego temu małemu odkurzaczykowi Zelmer 01, ponieważ właśnie w nim znajduje się taki agregat ssący typu 34. To jest odkurzacz pochodzący z 73 roku. Wcześniej w tych modelach z końca lat 60. czy początku lat 60. stosowane były także małe silniki importowane z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. I dalej, wielkoseryjną produkcję agregatów ssących rozpoczęto w 1974 roku na podstawie dokumentacji wcześniej wspomnianego agregatu typu SK10 i od tego momentu następuje stały, dynamiczny rozwój produkcji agregatów ssących własnej konstrukcji w zakładach Zelmer. Mam tutaj, to jest taki agregat ssący typu SK10, ale już opatrzony symbolem ZZSD, czyli produkowany właśnie w zakładach Zelmer, i ten agregat ssący pochodzi z grudnia 1976 roku. Nawiasem mówiąc, obawiam się, że w nim będzie dokładnie ten sam problem z łożyskami, taki jaki mieliśmy w tym agregacie ssącym typ 84, bo on ma też tutaj zablokowany wirnik, on się też porusza dosłownie parę milimetrów w jedną lub w drugą stronę, także na pewno też będzie wymagał przynajmniej wymiany łożysk. Zobaczymy, zajmiemy się nim przy jakiejś innej okazji. W każdym razie już się cieszę, że będzie też okazja rozkręcić i obejrzeć budowę tego silnika SK10. To jest wszystko, co tak na szybko znalazłem w kronice zakładów Zelmer. Zajrzałem jeszcze do starych katalogów silników elektrycznych. Na pewno tego silnika typ ZZSD 84 nie będzie w katalogu silników komutatorowych z 1969 roku. Omówienie tego katalogu jest już na moim kanale w jednym z dużo wcześniejszych nagrań. Ponieważ w tym czasie te agregaty ssące nie były jeszcze produkowane, na pewno nie będzie go też w tym katalogu silników małej mocy z 1975 roku, bo jak przeczytaliśmy w kronice, produkcja tych agregatów zaczęła się dopiero w 1976 roku. Te katalogi odkładam. Natomiast mam inny, znacznie nowszy katalog silników elektrycznych małej mocy, wydany w roku 1984, czyli tak naprawdę w roku, z którego pochodzi cały ten odkurzacz Zelmer typ 200, z którego wyjąłem ten agregat ssący. I przyjrzyjmy się, jakie agregaty ssące znajdują się w tym katalogu. Na razie jeszcze tego katalogu na moim kanale nie pokazywałem i na pewno poświęcę mu całe oddzielne nagranie. Jest tutaj agregat ssący typu RH 5500A, produkowany przez zakłady Silma. Tak, zakład silników elektrycznych małej mocy Silma Sosnowiec. Jest też produkowany przez Silmę agregat ssący RH700. Jest agregat ssący typu 210-310, zakłady zmechanizowanego sprzętu domowego Predom Zelmer. Jest agregat ssący typ 145, też Predom Zelmer Rzeszów. Tutaj już jest dużo tych zelmerowskich, właściwie głównie te zelmerowskie agregaty ssące, typy 209, 284, 384, przepraszam, typ 108 i mamy tutaj agregat ssący typ 84. Myślę, że ten krótki opis, który znajduje się dosłownie na 2 stronach, zeskanuję i jako plik PDF umieszczę po prostu link do niego w opisie tego nagrania, jeżeli Was to interesuje. Przeczytajmy, co o tym agregacie ssącym jest tutaj napisane. Agregat jest przeznaczony do wytwarzania strumienia powietrza w odkurzaczach średnich. Może być stosowany w innych urządzeniach, w których jest wykorzystywany intensywny strumień powietrza. Agregat składa się z jednofazowego komutatorowego silnika i dwustopniowego zespołu turbinek wraz z kierownicą i dyfuzorem stanowiącego układ ssący. Mieliśmy tutaj okazję bardzo szczegółowo sobie ten układ ssący obejrzeć. Obudowa silnika oraz tarcze łożyskowe są wykonane
w postaci odlewów z aluminium, turbinki i pozostałe podzespoły układu ssącego oraz osłona turbinek są wykonane z blachy. Tak jak tu widzieliśmy, wirnik jest ułożyskowany w dwóch obustronnie zamkniętych łożyskach tocznych. Silnik jest chłodzony strumieniem powietrza przepływającym przez układ ssący. Filtr przeciwzakłóceniowy znajdujący się tutaj, zainstalowany w agregacie, obniża poziom zakłóceń radioelektrycznych do wymaganej wartości. Agregat jest przystosowany do pracy w temperaturze otaczającego powietrza od 5 do 25 stopni Celsjusza. Tutaj jest schemat połączeń, uzwojenie szeregowe silnika, dławik przeciwzakłóceniowy, kondensator przeciwzakłóceniowy. Są podane dane techniczne. Napięcie, częstotliwość, moc pobierania średnia 700 W, prąd, prędkość obrotowa 18 tysięcy obrotów na minutę, wydatek powietrza 2500 litrów na minutę, podciśnienie 1800 mm słupa wody, położenie pracy poziome, trwałość 800 godzin, masa 2,35 kg. Jest tutaj cały schemat z wymiarami tego agregatu ssącego. Jest zgodność z normami. Polska norma z 76 roku. No i producent zakłady zmechanizowanego sprzętu domowego Predom Zelmer z Rzeszów. Z ciekawości spojrzę jeszcze, jakie inne agregaty ssące są w tym katalogu. Typy 137, 142, typ 136, agregat ssący typ 135, silnik komutatorowy jednofazowy z agregatem ssącym typ 26, przeznaczony do napędów roterki wyposażonej w układ ssący. No i to jest wszystko. Dalej są już inne rodzaje silników, ale już nie agregatów ssących do odkurzaczy. Na pewno o tym katalogu opowiem w oddzielnym nagraniu. No i na koniec możemy zrobić ostatnią próbę tego agregatu ssącego. Jeszcze raz bardzo przestrzegam przed tym, żeby nie uruchamiać takich silników, kiedy one stoją bez żadnego zamocowania na blacie. Nie wolno wtedy absolutnie uruchamiać ich, podłączając do pełnego napięcia 230 V, bo one istnieje bardzo duże ryzyko, że zostaną gdzieś odrzucone na bok, nie daj Boże na osobę, która się nimi zajmuje, a przypominam, że tutaj te szczotkotrzymacze są pod napięciem no i może dojść do potencjalnie nieszczęścia. Ja uruchamiam ten silnik przy pomocy regulatora napięcia na dużo zmniejszonym napięciu i on nie powinien w żaden sposób gdzieś zostać rzucony na bok. Przytrzymam go tutaj delikatnie, natomiast nie będę podkręcał tego regulatora do pełnego napięcia i na pewno przygotuję sobie do innych nagrań jakąś taką przystawkę, może z drewna coś takiego zrobię, stojącą na blacie, w której te silniki będą mogły być w jakiś fajny i bezpieczny sposób zablokowane, żeby nie było konieczności przytrzymywania ich ręką. Mam na przykład taki fajny stół stolarski z takimi drewnianymi imadłami i to byłoby, myślę, całkiem fajne wyjście właśnie do testowania takich silników. Ale na razie podłączam ten agregat ssący na dużo zmniejszonym napięciu. Przypominam jeszcze raz, nie dotykamy tych szczotkotrzymaczy, bo one będą pod napięciem. Podłączam tutaj silnik do regulatora napięcia, znacznie zmniejszam napięcie i podłączam do sieci. Krótka przerwa, nie wiem czy zauważyliście to na nagraniu, ale tak jak się spodziewałem, po założeniu tych turbinek tam jednak jeszcze zostało trochę pyłu, do którego nie udało mi się dotrzeć wyciorem i tu jednak jeszcze sporo tego pyłu z tego agregatu ssącego wyleciało.
Czuć, jak on tutaj fajnie przysysa się do tej tekturowej podkładki, a spróbujmy może postawić go na tej gumie, w której on jest normalnie zamocowany. Ona też będzie go troszeczkę amortyzowała i dzięki temu będzie tutaj odstęp między silnikiem a podkładką. Działa całkiem ładnie. Mam wrażenie, że jeden z tych szczotkotrzymaczy, tutaj wszystko jest odłączone. Ja bym go troszeczkę przesunął nawet do tyłu, bo on jest tutaj niebezpiecznie blisko komutatora. Znacznie bardziej niż ten. Może uda mi się go troszeczkę wysunąć, żeby... Ale on raczej chyba nie powinien tutaj nigdzie w żadnej sytuacji obcierać o komutator. No jeszcze raz na chwilkę podłączę ten agregat ssący, zmniejszone napięcie. Okej. Myślę, że jak na stan tego agregatu ssącego, jak na stopień zabrudzenia i zablokowanie wirnika, w jakim znajdował się on pierwotnie, myślę, że jest całkiem nieźle i fajnie, że wrócił do życia. Przy okazji mogliśmy dość szczegółowo poznać budowę takiego silnika od odkurzacza, takiego agregatu ssącego typ ZZSD 84, w tym przypadku z roku 1983. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze wspólne nagranie poświęcone montażowi, wymianie łożysk i montażowi tego agregatu ssącego ZZSD 84. W zasadzie powinienem go od razu wmontować do tego odkurzacza Zelmer Typ 200, ale pomyślałem sobie, odłóżmy to na następne nagranie. Na pewno tutaj będzie jeszcze sporo różnych wyzwań związanych z montażem tego odkurzacza. Przede wszystkim najważniejszą sprawą będzie znalezienie, albo przynajmniej tymczasowo zastąpienie tutaj tego przełącznika, którego brakuje i którego nie mam. A bardzo nie chciałem, żeby ten film poświęcony, żeby ten temat poświęcony silnikowi typ 84 gdzieś tam zaginął w jakimś dłuższym nagraniu. Myślę, że to nagranie poświęcone samemu silnikowi i tak po zmontowaniu zrobi się już dosyć długie. Przypuszczam, że będzie to znowu ponad pół godziny. Montaż takiego odkurzacza zająłby też pewnie kolejne 15-20 minut, więc robi się z tego kolejne długie nagranie. Zostańmy dzisiaj tylko przy tym silniku. Myślę, że warto było tylko jemu poświęcić oddzielne nagranie. A w kolejnym, trzecim nagraniu poświęconym temu odkurzaczowi zmontujemy to wszystko, skręcimy, wypróbujemy, no i postaram się, tak jak powiedziałem, zrobić coś tutaj z tym włącznikiem. Myślę, że będzie to też dla osób, które są tego rodzaju urządzeniami zainteresowane, jakieś w miarę ciekawe kolejne nagranie. Jeszcze raz bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Cieszę się, że była też okazja obejrzeć kilka innych typów agregatów ssących. Temu agregatowi typ 84 oddzielnie poświęcimy uwagę w jakimś kolejnym nagraniu i tak jak powiedziałem, ten całkiem fajny silnik, bardzo zaniedbany SK10 z 1976 roku będzie też fajnym tematem jakiegoś jednego z kolejnych nagrań. Dzięki za dzisiaj, cześć, do zobaczenia następnym razem. Jeżeli macie ochotę, zapraszam Was do obejrzenia poprzedniego nagrania, w którym